Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Generał Jewgenij Wywiadow, dowódca agencji wywiadowczej. Dzień dobry. Agencja wywiadowa, a nie wywiadowcza, tępaku. Czy wy, Amerykanie, niczego nie nazywacie od swoich nazwisk? Agencja wywiadowa, założona przeze mnie i nosi moje nazwisko. Zostawmy to. Jesteśmy tutaj z kolegą, a opowiedział nam pan o swoim dobrym znajomym, Siergieju Kontaktowie. Przykro mi. Nie znam żadnego agenta kontaktowa. Może pracuje w jakimś innym wydziale, nie wiem, łączności czy coś? A nie! Jest taki jeden, nowy, Kontaktow. Przynosił mi kawę do biura w Leningradzie. Będzie z niego dobry księgowy. Siergiej Iwanowicz Kontaktow. Porucznik wywiadu. Urodzony 18 lutego 1959 roku na przedmieściach Moskwy. Organizator akcji Dobrze, pod drzewem. zrozumiałem aluzję. Czego chcecie? Więcej szczegółów. Kontaktow nie był do tej pory w centrum naszego zainteresowania. A to podobno bardzo interesujący człowiek. A niby dlaczego miałbym wam pomóc? Trzeba było nie przyjeżdżać do Stanów, generale. Ano tak. Pan nie wie, od czego zacząć. Kontynuując. Jego rodzice, Iwan i Irina, wychowali go w duchu miłości do ojczyzny. Tak, Siergiej jest patriotą, ale był też świetnym uczniem. Jego rodzicom bardzo zależało na wszechstronnym wykształceniu syna. Więc Siergiej już od najmłodszych lat uczęszczał na różne zajęcia pozalekcyjne. W tym zakazany wówczas język angielski. Przygody Kontaktowa zaczęły się w bardzo młodym wieku. Mając 9 lat, wracając z lekcji angielskiego, został zatrzymany przez dwóch uzbrojonych w noże nastolatków. Zażądali pieniędzy, których na nieszczęście mały Kontaktow miał przy sobie sporo. Mimo to postanowił, że nie zawiedzie rodziców i nie wróci do domu okradziony z gotówki i dumy, więc zaczął uciekać. Po chwili biegu ze zdziwieniem stwierdził, że zostawił napastników daleko w tyle. Ale nie dlatego, że tamci biegli wolno. On sam był po prostu niezwykle szybki. Jak się później okazało, był to moment zwrotny w jego życiu. A właściwie dlaczego? Ano dlatego, że właśnie wtedy Siergiej odkrył swoje powołanie do sportu. I w tajemnicy przed rodzicami pieniądze na lekcje przeznaczał na treningi w szkółkach sportowych. Zaczął trenować koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Kontaktow okazał się być świetnym zawodnikiem w każdej z tych dyscyplin. Jednak szczególnym uczuciem darzył piłkę nożną. I to właśnie ją zaczął trenować praktycznie codziennie. Niestety, po pewnym czasie rodzice dowiedzieli się, na co idą pieniądze przeznaczone na naukę i kategorycznie zabronili Siergiejowi uczęszczać na zajęcia sportowe. Tymczasem nadszedł 15 sierpnia 1975 roku. Po spotkaniu z pierwszym sekretarzem Leonidem Breżniewem, minister edukacji Iwan Domow ogłosił, że od rozpoczynającego się 1 września roku szkolnego każdy nauczyciel w przypadku niezrealizowania całego materiału na lekcji będzie miał prawo zadać tzw. pracę domową. W całej Rosji wybuchły zamieszki. Dzieci, młodzież, rodzice, wszyscy wychodzili na ulicę. Jednak minister Domow był nieugięty. Kontaktow załamał się. Całymi dniami nie wychodził z pokoju i z nikim się nie widywał. Bardzo zasmuciło to jego dziewczynę, Anastazję, która postanowiła dokładnie przeczytać całe rozporządzenie. Ku jej zaskoczeniu dopatrzyła się zapisu o sytuacji, w której praca domowa nie obowiązuje. Mianowicie w przypadku, gdy uczeń trenuje sport. Szczęśliwa Anastazja poinformowała o tym młodego Kontaktowa. W związku z tym rodzice Siergieja niechętnie, ale zgodzili się, aby ich syn dalej trenował piłkę nożną. Kontaktow wrócił do swojej szkółki piłkarskiej. 2 lata później Związek Radziecki przygotowywał się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 18. Kluby piłkarskie w całej Rosji odwiedzili skauci. Zwrócili uwagę na Siergieja i zaproponowali mu grę w kadrze narodowej. Kontaktow nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Związek Radziecki osiągnął spory sukces na tych mistrzostwach, zdobywając 4. miejsce, a Kontaktow stał się rozpoznawalną postacią w świecie piłkarskim. Jednak parę tygodni później zdiagnozowano u niego chorobę, która na stałe pogorszyła mu wzrok. Krótkowzroczność oznaczałaby koniec jego kariery. Kontaktow już miał ogłosić swoją wczesną emeryturę, lecz na szczęście z pomocą przyszedł mu znany radziecki optyk, Anatol Ogniskow. Skonstruował on dla Kontaktowa specjalne soczewki korekcyjne, nazwane soczewkami Ogniskowa. Wschodząca gwiazda futbolu mogła wrócić do gry.
a dzięki rosnącej popularności Siergieja, jego soczewki zaczęto nazywać soczewkami kontaktowa. Siergiej jeszcze kilka razy reprezentował swój kraj na arenie międzynarodowej. Jednak to Mistrzostwa Świata w 1982 roku były dla niego przełomowe. Związek Radziecki doszedł do finału, w którym grał z Niemcami, ale już po kilkudziesięciu minutach meczu przegrywał 2-0. Drużyna radziecka straciła ochotę do gry. Jednak Kontaktow postanowił się nie poddawać. Po modelowym rozegraniu piłki z Jurijem Korkowem, Siergiej skierował piłkę do bramki. Ten gol sprawił, że Rosjanie poderwali się do ataku. Kilka minut później Korkow zdobył gola po asyście Siergieja, a po dogrywce Związek Radziecki zwyciężył w rzutach karnych. Zresztą pewnie pamiętacie panowie to zwycięstwo. To nieistotne, kontynuujmy. Wyczyn Kontaktowa odbił się tak szerokim echem na świecie, że do dzisiaj gole niwelujące różnice do jednego trafienia nazywamy bramkami Kontaktowa. Natomiast sam Kontaktow stał się niemal bohaterem narodowym. Pod wrażeniem były również zagraniczne kluby piłkarskie, które masowo składały Siergiejowi oferty transferowe. Kontaktow, będąc po sumiennej nauce języka angielskiego, wybrał drużynę New York Red Bulls i zaczął planować wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Na tydzień przed wyjazdem Kontaktow otrzymał zaproszenie na spotkanie z ministrem sportu. Zaskoczony Siergiej następnego dnia zjawił się w progach ministerstwa. Urzędniczka zaprowadziła go do Wydziału Spraw Zagranicznych, czyli mojego biura. To tam się poznaliśmy. Kontaktow wyglądał na zestresowanego. Wyjaśniliśmy mu, że nie spotka się z ministrem sportu. W zamian za to złożyłem mu propozycję. Kontaktow miał zostać szpiegiem w Stanach Zjednoczonych. W dobrym radzieckim stylu. A żeby nie było, Amerykanie też tak potrafią. Po chwili wahania przyjął ofertę. Kilka dni później Kontaktow rozpoczął specjalistyczne szkolenie szpiegowskie. Obejmowało ono posługiwanie się różnymi rodzajami broni, a także walkę wręcz. W tym ostatnim aspekcie Siergiej szczególnie się wyróżniał. Jego popisową kombinacją było odebranie napastnikowi pistoletu i momentalny nokaut. Niedługo po zakończeniu szkolenia Kontaktow opuścił ojczyznę. Tuż po lądowaniu tutaj, w Waszyngtonie, Siergiej spotkał się ze swoim współpracownikiem, Olegiem Łącznikowem. Panowie mieli jednak problem z utrzymywaniem kontaktu i pozostawaniem niezauważonymi. Kontaktow wpadł na pomysł, aby zaszyfrowane informacje i materiały zostawiać w ustalonym miejscu. Pomysł ten spotkał się z uznaniem wysokich rangą dygnitarzy wywiadu radzieckiego, w tym moim. I przeszedł do historii pod nazwą Skrzynka Kontaktowa. Siergiej okazał się równie dobrym agentem, jak i piłkarzem. Żaden z jego klubowych kolegów nie podejrzewał go o jakiekolwiek powiązania z wywiadem. Tymczasem już wtedy Kontaktow miał na koncie wiele udanych akcji. Od włamań po strzelaniny. Jedno z zadań polegało na wymianie informacji z tajemniczym amerykańskim biznesmenem. Jednak z tego co wiem, wymiana poszła dość niepomyślnie. Kontaktow porusza się kradzionym samochodem terenowym agencji na wschód od miejsca naszej zasadzki. Przechwyćcie go. Przyjąłem.
dobrze. I wie pan, co się stało potem? Potem Siergiej został przejęty przez naszego agenta. Siergiej Kontaktow został zastrzelony przez agenta Duncana z CIA 3 dni temu. Idziemy. Słyszałem, że Kontaktow umierając leżał zwrócony w kierunku Moskwy i salutował. Patriota, pożal się Boże. A ty coś za jeden, kolego. Tak cię tu dali bez powiadamiania nas? Agent Brown przydzielony do pomocy w sprawie generała Wywiadowa. Okej, rozumiem. Uwaga, uwaga! W pobliżu Cupertino nasz człowiek znalazł zwłoki agenta Duncana. Nieznany sprawca jest na wolności. Czy potwierdzono już, że znalezione kilka dni temu zwłoki należały do Kontaktowa? Odbiór? Nie. Z jakiego działu cię przydzielili do nas, kolego? Z działu łączności. A już się martwiłem, że coś nie. Agencie Johnson i agencie Smith, czy potwierdzacie likwidację Jewgenija Wywiadowa? Tak potwierdzam.